zanim mnie ktoś zje w komentarzach, powiem tylko, że na potrzeby symulacji nie zrobiłem dysku protoplanetarnego okrążającego gwiazdę. Nie zrobiłem go z prostego powodu. Po pierwsze, nic by nie było widać, a więc nie byłoby zabawy. A po drugie, nie wiem, czy po takim kaskaderskim wyczynie mój komputer by się jeszcze kiedykolwiek dał odpalić. Tak więc umówmy się, że ten dysk tutaj jest, ale jest niewidoczny, po to, żebyśmy mogli zobaczyć wszystko, co się dzieje w systemie. To tyle. Miłego oglądania. 230 000 lat od eksplozji młody system prężnie się rozwija. To jednak wciąż stadium zalążka. Gwiazda, którą w przyszłości mieszkańcy tego układu będą nazywać Akar, w jednym z niezliczonej liczby języków, jakie powstaną na ich planecie, to wciąż kosmiczny noworodek. Jest ona gwiazdą typu T Tauri, burzliwym i niestabilnym ciałem niebieskim. Co się tyczy planet, obiekty znajdujące się wewnątrz układu przestały akumulować wolną materię, a ich wzrost od teraz będzie polegał na kolizjach z innymi. Planety zewnętrzne natomiast wciąż pobierają materiał z otoczenia, zwiększając w ten sposób swoje rozmiary. Mówiąc o planetach zewnętrznych, obecnie największym ciałem w układzie jest zalążek oznaczony literą G, znajdujący się właśnie w zewnętrznej części układu. Ma on promień długości aż 0,8 promienia Ziemi. Co ciekawe, w większości składa się z wody, a konkretniej z lodu. Pierwsze ciała w układzie są na kursie kolizyjnym. Są to dwie planety skaliste, których orbity zaczęły się ostatnio dosyć mocno przecinać. Sytuacja jest niebezpieczna, ale wcale nie musi się zakończyć zderzeniem. Zobaczmy, co się stanie.
Wygląda na to, że starcie zakończyło się sytuacją patową. Obiekt N wszedł na orbitę obiektu M. Sprawdźmy więc, czy ta orbita jakoś wpłynęła na tor obiegu zalążka M wokół Akara. No i nie widać dużych zmian, co nie oznacza wcale, że nie nastąpią one w przyszłości. Przeciwnie, może nawet dojść do wychylenia orbity np. Ema i zderzenia z jeszcze większym ciałem. Podobne sytuacje mogą wkrótce czekać zalążki planet zewnętrznych. W przeciwieństwie do swoich krążących bliżej gwiazdy krewnych, wciąż przybierają one na masie, wskutek czego coraz silniej przyciągają siebie nawzajem. Wobec tego w niedalekiej w skali kosmosu przyszłości ich liczba może się drastycznie zmniejszyć. Ich rozmiary znów wzrosną, gdy przekroczą wagę kilku mas Ziemi. Wówczas będą w stanie związać lekki wodór i wzbogacić nim swój skład. Oprócz rozwoju starych obiektów, w układzie wciąż powstają nowe. Muszą one jednak zmierzyć się ze swoim starszym rodzeństwem. Nierzadko zostają pochłonięte, czy też skierowane na śmiertelny kurs z rówieśnikiem, kończący się rozkruszeniem. Bardziej ugodowe wchodzą na orbity, a te, których rodzeństwo nie polubiło, wypadają poza układ lub zderzają się z gwiazdą macierzystą. Istnieją jednak takie wśród nich, które wkrótce przyćmią starszych braci i siostry. Mamy kolejny kurs kolizyjny. Tym razem szansa zderzenia jest niemal 100%. Zobaczmy. W takim razie mamy pierwsze bezpośrednie zderzenie dużych ciał w systemie. Im starszy będzie układ, tym większe ciała niebieskie będą na siebie wpadać. Jednak zagrożenie dla planety Zmali nie tylko kryje się w ich domu. Może również przyjść z zewnątrz. 400 000 lat później zalążek G osiągnął masę połowy masy Ziemi. Aby móc wiązać wodór i hel, musi jeszcze stać się wiele razy bardziej masywny. Jego masa jednak, a więc masa największego ciała w układzie, wkrótce da o sobie znać. Dziękuję za oglądanie.